kiedykolwiek zastanawiałeś się, do czego byłbyś zdolny, gdyby nikt nie patrzył? Być może zadawałeś sobie pytanie o granice własnej moralności lub byłeś zaskoczony wiadomościami o pozornie normalnych ludziach, którzy popełnili okrucieństwa. Mamy tendencję do wierzenia, że jesteśmy odporni na moralne wypaczenie, że zło istnieje tylko w innych, przestępcach, socjopatach, filmowych złoczyńcach. Ale co jeśli ta granica między dobrem a złem byłaby cieńsza, niż chcielibyśmy przyznać? Co jeśli, w odpowiednich okolicznościach, każdy z nas mógłby przekroczyć granice etyczne, których nigdy nie wyobrażalibyśmy sobie przekroczyć? Stanley Milgram, uznany badacz z Uniwersytetu Yale, poświęcił znaczącą część swojej kariery badaniu, jak zwykli ludzie mogą być nakłonieni do popełniania szkodliwych czynów, gdy poddani są określonym naciskom społecznym i autorytetom. Jego badania nad posłuszeństwem ujawniły niepokojące oblicze ludzkiej natury, które nadal stanowi dla nas wyzwanie dekady później. Daj komuś władzę, a zobaczysz, kim ta osoba naprawdę jest. To stare przysłowie wydaje się nabierać nowych wymiarów, gdy badamy ludzkie zachowanie w sytuacjach, gdzie ustanowione są sztywne hierarchie. Co dzieje się z naszym moralnym kompasem, gdy znajdujemy się na pozycji władzy nad innymi? Jak reagujemy, gdy jesteśmy podporządkowani autorytetom? To zaproszenie do wspólnego zbadania mechanizmów psychologicznych działających w tych scenariuszach i tego, co ujawniają one o naszym wspólnym człowieczeństwie. W połowie XX wieku, po okropnościach II wojny światowej, pytanie odbijało się echem w umysłach psychologów społecznych. Jak zwykli obywatele kulturowo rozwiniętego kraju, takiego jak Niemcy, mogli uczestniczyć lub pozwolić na okrucieństwa Holokaustu? W tym kontekście, w 1963 roku, Milgram przeprowadził serię eksperymentów, które stałyby się znane jako badania nad posłuszeństwem. Scenariusz był pozornie prosty. Ochotnicy byli wyznaczani jako nauczyciele w rzekomym badaniu nad uczeniem się i pamięcią. Ich zadaniem było aplikowanie coraz bardziej intensywnych wstrząsów elektrycznych uczniowi, w rzeczywistości aktorowi, za każdym razem, gdy ten popełniał błąd w zadaniu zapamiętywania. To, co zaskoczyło i zszokowało społeczność naukową, to fakt, że około 65% uczestników podało to, co uważali za potencjalnie śmiertelne wstrząsy, po prostu dlatego, że autorytet, badacz w białym fartuchu, nalegał, że eksperyment musi być kontynuowany. Uczestnicy wykazywali widoczny dyskomfort, pocili się, drżeli, błagali o przerwanie, ale nadal byli posłuszni. Nie byli to okrutni ludzie ani psychopaci. Byli to nauczyciele, inżynierowie, gospodynie domowe, studenci, zwykli ludzie, którzy w pewnych okolicznościach byli zdolni do działań sprzecznych z ich własnymi wartościami moralnymi. To odkrycie postawiło głębokie pytania o mechanizmy, które czynią nas podatnymi na wpływ sytuacyjny. Milgram nazwał to zjawisko stanem sprawczości, stanem umysłu, w którym postrzegamy siebie jako zwykłe narzędzia woli zewnętrznego autorytetu, a nie jako podmioty moralnie odpowiedzialne za własne działania. To tak, jakby część naszej świadomości została tymczasowo wyłączona, pozwalając nam działać w sposób niezgodny z tym, kim wierzymy, że jesteśmy. To przejście ze stanu autonomicznego do stanu sprawczości nie następuje nagle, ale poprzez małe, przyrostowe kroki, które stopniowo redefiniują granice tego, co akceptowalne. To, co moglibyśmy nazwać śliskim stokiem moralności. Każdy krok wydaje się tylko nieznacznie różnić od poprzedniego, co utrudnia zidentyfikowanie momentu, w którym przekroczyliśmy granicę między dobrem a złem. Ta gradacja jest szczególnie podstępna, ponieważ nie pozwala nam wyraźnie dostrzec zachodzącej transformacji. Jak w metaforze żaby w wodzie, która stopniowo się nagrzewa, aż do wrzenia, możemy dostosować się do rosnących poziomów nieetycznego zachowania bez zauważenia skali zmiany. Przeniesienie odpowiedzialności stanowi kolejny kluczowy mechanizm w tym procesie. Kiedy wierzymy, że działamy na rozkaz uprawnionych władz, mamy tendencję do odczuwania, że odpowiedzialność moralna za nasze działania spoczywa na tym autorytecie, a nie na nas. Wykonuje tylko rozkazy. To zdanie, które stało się smutno sławne podczas procesów norymberskich, ilustruje, jak działa to poznawcze zniekształcenie.
Nie jest przypadkiem, że systemy autorytarne często podkreślają sztywne hierarchie i bezwarunkowe posłuszeństwo. Te elementy tworzą idealne środowisko, w którym zwykli ludzie uczestniczą w czynach, które normalnie uważaliby za nie do pomyślenia. Psycholożka Hannah Arendt, obserwując proces Adolfa Eichmanna, jednego z głównych organizatorów Holokaustu, była pod wrażeniem pozornej normalności oskarżonego. Ukuła wyrażenie banalność zła, aby opisać, jak okrucieństwa mogą być popełniane nie przez oczywiste potwory, ale przez zwykłych biurokratów, którzy postrzegają siebie jako części większego mechanizmu, odłączeni od ludzkich konsekwencji swoich decyzji. To odłączenie między działaniami a konsekwencjami jest ułatwione przez mechanizmy takie jak fizyczny i psychologiczny dystans między sprawcą a ofiarą. 10 lat po eksperymentach Milgrama inny psycholog społeczny, Philip Zimbardo, przeprowadził badanie, które rzuciłoby światło na inny aspekt tego zjawiska. W sierpniu 1971 roku w piwnicy Wydziału Psychologii Uniwersytetu Stanforda Zimbardo stworzył symulowane więzienie, gdzie 24 psychologicznie zdrowych studentów zostało losowo przydzielonych jako strażnicy lub więźniowie. Badanie, zaplanowane na 2 tygodnie, zostało gwałtownie przerwane po zaledwie 6 dniach z powodu szybkiego pogarszania się zachowania uczestników. Strażnicy, młodzi ludzie, którzy wykazali psychologiczną stabilność w testach wstępnych, zaczęli wykazywać alarmujące poziomy okrucieństwa i sadyzmu w swoich interakcjach z więźniami. Budzili ich w środku nocy do niepotrzebnych liczeń, zmuszali do wykonywania upokarzających zadań, pozbawiali snu i stosowali techniki psychologiczne, aby złamać solidarność między nimi. Z kolei więźniowie szybko zinternalizowali swoje podporządkowane role, stając się biernymi, przygnębionymi, a w niektórych przypadkach doznając załamań emocjonalnych, które wymagały ich usunięcia z eksperymentu. Najbardziej niepokojące, żaden z uczestników nie miał historii przemocy ani zaburzeń zachowania. Byli zwykłymi młodymi ludźmi, którzy po założeniu mundurów i przyjęciu określonych ról społecznych dramatycznie się zmienili. Zimbardo nazwał to zjawisko efektem Lucyfera, nawiązując do anioła, który według tradycji religijnych został skorumpowany przez władzę i przekształcił się w symbol zła. Termin ten oddaje istotę jego odkrycia. Dobre osoby mogą być nakłonione do złych zachowań, gdy umieszczone są w sytuacjach, które legitymizują okrucieństwo, usuwają indywidualną odpowiedzialność i pozwalają na dehumanizację drugiego człowieka. W eksperymencie stanfordzkim transformacja zachowań nastąpiła z zatrważającą szybkością. W zaledwie 36 godzin studenci całkowicie zinternalizowali swoje role, do tego stopnia, że Zimbardo, który działał jako naczelnik więzienia, również został wciągnięty w dynamikę, którą sam stworzył. Potrzebna była zewnętrzna interwencja Christiny Maslach, wówczas doktorantki i przyszłej żony Zimbardo, aby zauważył, jak toksyczne stało się środowisko i zdecydował o przedwczesnym zakończeniu eksperymentu. Ten szczegół jest szczególnie wymowny. Nawet naukowiec, który zaprojektował badanie, nie był odporny na efekty sytuacji, którą stworzył. Żywa demonstracja władzy, jaką kontekst wywiera na nasze zachowanie. Pytanie, które wyłania się z tych badań, jest niewygodne. Jeśli zwykli ludzie mogą tak łatwo ulec naciskom sytuacyjnym, czy to oznacza, że jesteśmy fundamentalnie źli lub moralnie słabi? Zimbardo argumentuje, że jest to błędna interpretacja. To, co jego badania i badania Milgrama ujawniają, to nie to, że jesteśmy z natury źli, ale to, że jesteśmy głęboko podatni na wpływy, bardziej niż nasz własny obraz siebie jako autonomicznych i moralnie spójnych istot pozwala nam przyznać. Innymi słowy, potencjał do dobra i zła współistnieje w każdym z nas, a to, który z nich się przejawia, zależy w znacznym stopniu od kontekstu społecznego, ról, które przyjmujemy i nacisków sytuacyjnych, którym jesteśmy poddawani. Jak powiedział filozof John Stuart Mill, źli ludzie potrzebują reguł, aby być dobrymi, podczas gdy dobrzy ludzie potrzebują jedynie okazji, aby być złymi. Ta perspektywa przenosi naszą uwagę z indywidualnego charakteru na systemy, struktury i sytuacje, które ułatwiają nieetyczne zachowania. Jeśli chcemy zapobiegać okrucieństwom, musimy patrzeć poza identyfikację i karanie zgniłych jabłek i krytycznie badać beczki, które je produkują.
instytucje, normy społeczne i struktury władzy, które sprawiają, że pojawienie się szkodliwych zachowań jest bardziej prawdopodobne. Późniejsze badania zidentyfikowały różne czynniki sytuacyjne, które przyczyniają się do tej transformacji behawioralnej. Deindywiduacja, proces, w którym tracimy poczucie indywidualnej tożsamości, stapiając się z grupą, jest szczególnie istotna. Kiedy czujemy się anonimowi, czy to będąc w tłumie, nosząc mundury lub maski, czy działając pod osłoną nocy, mamy tendencję do zachowywania się w sposób, którego normalnie byśmy unikali. Nowoczesna technologia wzmocniła ten efekt poprzez anonimowość online, gdzie fizyczny i psychologiczny dystans między ludźmi może ułatwiać zachowania takie jak cyberprzemoc, mowa nienawiści i nękanie wirtualne. Innym kluczowym czynnikiem jest dehumanizacja, proces odmawiania pełnego człowieczeństwa pewnym osobom lub grupom, postrzegając ich jako mniej niż ludzi lub niegodnych moralnego uwzględnienia. Historycznie ten mechanizm był obecny w prawie wszystkich ludobójstwach i masowych okrucieństwach. Podczas Holokaustu nazistowska propaganda przedstawiała Żydów jako robactwo i pasożyty. W ludobójstwie w Rwandzie Tutsi byli nazywani karaluchami przez ekstremistów Hutu. W kontekście wojskowym wrogowie są często opisywani despersonalizującymi terminami jak cele lub straty uboczne. Ten język nie jest przypadkowy, to mechanizm psychologiczny, który ułatwia szkodliwe działania, usuwając bariery empatyczne, które normalnie hamowałyby takie zachowania. Konformizm społeczny stanowi kolejny potężny motywator. Klasyczny eksperyment Solomona Asha wykazał, że ludzie często ignorują konkretne dowody przed swoimi oczami, aby zgodzić się z większościową opinią grupy, nawet gdy ta jest wyraźnie nieprawidłowa. W kontekstach zinstytucjonalizowanego okrucieństwa ta tendencja do konformizmu może przejawiać się jako zmowa milczenia, gdzie świadkowie powstrzymują się ze strachu przed odrzuceniem społecznym lub z powodu wątpliwości co do własnych percepcji, gdy wszyscy wokół wydają się akceptować to, co nieakceptowalne. Jak zauważył Martin Luther King Jr., to, co mnie niepokoi, to nie krzyk złych, ale milczenie dobrych. To milczenie nie tylko pozwala złu postępować, ale stopniowo normalizuje zachowania, które początkowo byłyby uważane za szokujące lub nieakceptowalne. Historyczka Deborah Lipstadt, specjalistka od Holokaustu, zauważa, że ludobójstwo nie zaczęło się od komór gazowych, ale od lat małych przyrostów dehumanizacji, stygmatyzacji i moralnej obojętności. Każdy krok przygotowywał grunt pod następny, bardziej ekstremalny. Wiedza o tych mechanizmach nie skazuje nas jednak na bycie wiecznymi ofiarami okoliczności. Przeciwnie, zrozumienie naszej podatności jest pierwszym krokiem do rozwijania odporności na negatywne wpływy sytuacyjne. Zimbardo w późniejszych pracach poświęcił się identyfikacji czynników, które pozwalają ludziom opierać się naciskom sytuacyjnym i zachować swoją moralną integralność, nawet w niekorzystnych okolicznościach. Nazwał to codziennym heroizmem, niewielkimi i dramatycznymi czynami, ale małymi codziennymi decyzjami o pozostaniu wiernym zasadom etycznym, pomimo przeciwnych nacisków. Ten heroizm często zaczyna się od prostego nie, odmowy uczestnictwa w działaniach, które są sprzeczne z fundamentalnymi wartościami, nawet gdy wiąże się to z dyskomfortem społecznym lub osobistymi konsekwencjami. Psycholożka Carol Tavris w swojej pracy nad dysonansem poznawczym zauważa, że to początkowe nie jest kluczowe, ponieważ pozwala uniknąć śliskiego stoku moralności. Gdy zaczynamy kompromitować nasze wartości, mamy tendencję do usprawiedliwiania tego zachowania, aby zachować nasz pozytywny obraz siebie, co sprawia, że dodatkowe kompromisy etyczne stają się bardziej prawdopodobne. Rozwój świadomości krytycznej, zdolności do kwestionowania norm, autorytetów i oczekiwań społecznych również wyłania się jako fundamentalny czynnik ochronny. Osoby, które utrzymują pewien dystans psychologiczny wobec swoich ról społecznych, które postrzegają je jako tymczasowe, a nie jako definiujące ich zasadniczą tożsamość, wykazują większą odporność na naciski sytuacyjne. Równie ważne jest kultywowanie solidnej zdolności empatycznej, nie tylko abstrakcyjnego uczucia współczucia, ale konkretnej umiejętności żywego wyobrażania sobie subiektywnego doświadczenia innych ludzi, szczególnie tych różniących się od nas. Badania wskazują, że ta alfabetyzacja empatyczna
może być rozwijana poprzez praktyki takie jak czytanie literatury pięknej, ekspozycja na różnorodne narracje osobiste i ćwiczenia przyjmowania perspektywy. Praktyki, które rozszerzają naszą zdolność do rozpoznawania pełnego człowieczeństwa w osobach, które w przeciwnym razie moglibyśmy postrzegać jako różne lub odległe od nas. Wreszcie, istnieje kluczowa rola struktur wsparcia i społeczności oporu. Zarówno w badaniach Milgrama, jak i w eksperymencie Zimbardo, obecność modeli dysydenckich, innych uczestników, w rzeczywistości zatrudnionych aktorów, którzy odmawiali posłuszeństwa, dramatycznie zmniejszała wskaźnik konformizmu. Sugeruje to, że opieranie się naciskom sytuacyjnym jest znacznie łatwiejsze, gdy nie jesteśmy sami. Jak zauważyła aktywistka i pisarka Rebecca Solnit, przeciwieństwem katastrofy nie jest szczęście, ale solidarność. Społeczności, które cenią i nagradzają etyczną integralność, które normalizują pełne szacunku kwestionowanie autorytetów i które oferują wsparcie członkom, którzy sprzeciwiają się niesprawiedliwościom, stanowią istotną przeciwwagę dla sił sytuacyjnych promujących szkodliwe zachowania. Wiedza o efekcie Lucyfera nie powinna prowadzić nas do cynizmu ani fatalizmu moralnego. Przeciwnie, oferuje nam bardziej realistyczne, a zatem bardziej użyteczne zrozumienie naszej natury, ani z natury dobrej, ani z natury złej, ale głęboko kontekstualnej i, co kluczowe, zdolnej do moralnego wzrostu. Jak napisał Viktor Frankl, który przeżył Holokaust i był psychiatrą, między bodźcem a reakcją jest przestrzeń. W tej przestrzeni leży nasza moc wyboru naszej odpowiedzi. W naszej odpowiedzi tkwi nasz wzrost i nasza wolność. Zrozumienie czynników, które wpływają na nasze zachowanie moralne, nie jest usprawiedliwianiem szkodliwych działań, ale uznaniem z pokorą naszej wspólnej podatności i, wychodząc z tego uznania, budowanie systemów, instytucji i praktyk, które pomagają nam manifestować najlepsze, a nie najgorsze z naszej ludzkiej natury. To jest być może największe wyzwanie i największa odpowiedzialność, jaką mamy jako jednostki i jako społeczeństwo. Tworzenie kontekstów, które pozwalają nam rozkwitać moralnie, nie tylko materialnie. Kiedy pytamy siebie, co bym zrobił w tej sytuacji, być może istotniejszym pytaniem jest, jakim człowiekiem się staję i jaki świat pomagam tworzyć poprzez moje codzienne wybory. Odpowiedź na to pytanie, odnawiana dzień po dniu, wybór po wyborze, jest tym, co definiuje nasze człowieczeństwo.